Jaka pokuta spotkała polskiego możnowładcę za nierycerskie zachowanie? Gdzie rezydował król podczas sejmików szlacheckich? Jakie finezyjne kary wymierzał Trybunał Koronny? Gdzie kręcono sceny do kultowej polskiej komedii? I czym kończyły się zatargi dwóch szkół zakonnych? Opowiemy Wam o tym podczas wycieczki do miasta, które było kolebką polskiego parlamentaryzmu i sądownictwa, a dziś na każdym kroku można tu znaleźć ciekawe zabytki i historie, wzięte niczym z filmowego planu. Są takie miasta i atrakcje, o których słyszy się często i równie chętnie odwiedza, a do niektórych zawsze brakuje czasu, by zawitać. Dla nas takim właśnie miastem był położony w województwie łódzkim Piotrków Trybunalski. Od paru lat planowaliśmy tam pojechać, ale zawsze były jakieś wymówki, to pogoda nie taka, to dużo pracy, to w końcu pandemia. Wymówki jednak się skończyły i przyszedł czas na poznanie historii i zabytków Piotrkowa. Sprawdźcie z nami, czy warto tu przyjechać i jakie atrakcje zobaczyć. Naszą wyprawę po Piotrkowie Trybunalskim rozpoczynamy od niewielkiego rynku. Choć rozmiarami nie imponuje, to jego znaczenie w historii jest ogromne. W centralnej części do połowy XIX wieku stał ratusz miejski. Ten niepozorny, jednopiętrowy budynek w kształcie wydłużonego czworoboku został prawdopodobnie wybudowany w XV wieku. Jednak jego ranga i funkcje wzrosły w XVI stuleciu, kiedy to właśnie w nim obradował Trybunał Koronny, czyli ówczesny Najwyższy Sąd w Rzeczpospolitej. Jego utworzenie było przełomowym momentem w dziejach polskiego sądownictwa, kiedy to szlachta uzyskała znaczący wpływ na wydawane wyroki kosztem królewskich uprawnień. Wyroki trybunalskie wydawane w formie dekretów nie mogły być podważane ani znoszone przez żaden sąd. Trybunał przez ponad 200 lat swojej działalności rozpatrywał różne sprawy, a wyroki były często wymyślne i za każdym razem indywidualnie dobrane, przez co piotrkowski kat nie mógł narzekać na brak pracy. Ścięcie mieczem czy kara pręgierza wykonywane były na rynku, a te bardziej wymyślne poza miastem. A że fantazji deputatom nie brakowało, może świadczyć jeden z wyroków, gdy podsądnego skazano na powieszenie, spalenie i wystrzelenie prochów w 4 strony świata. Jak to w Rzeczpospolitej Szlacheckiej bywało, nie była to instytucja wolna od wad. Deputatom zarzucano powszechną przekupność i brak niezależności, szczególnie od magnatów, których zasobne kiesy znacznie ułatwiały wybór na członka. Często bywało, iż w celu wywarcia presji na przychylny wyrok możnowładcy ściągali na posiedzenia z wojskiem. Z czasem ferowane przez Trybunał wyroki stały się narzędziem w walce pomiędzy zwalczającymi się rodami magnackimi.
Historia Trybunału zakończyła się wraz z pierwszym rozbiorem Polski. Ratusz pozostał siedzibą magistratu do 1863 roku, kiedy to wydzierżawiono go kupcom, a 4 lata później rozebrano z rozkazu władz carskich. W latach 60. XX wieku podczas prac archeologicznych odsłonięto zarys fundamentów i wyeksponowano je dla potomności, wmurowując przy okazji tablicę upamiętniającą 400. rocznicę powstania Trybunału Koronnego. Wąskie, brukowane uliczki, klasycystyczne kamienice i klimatyczne podwórka to największy atut Starego Miasta. Pożary, które nawiedziły Piotrków na przełomie XIX i XX wieku, zniszczyły wprawdzie średniowieczną zabudowę, w tym piękne podcieniowe kamienice rynku, jednak to, co powstało w zamian, potrafi zachwycić. Docenili to także filmowcy, którzy na przestrzeni ostatniego stulecia często w Piotrkowie gościli, wykorzystując plenery Starego Miasta. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Ilość filmów, które kręcone były w Piotrkowie, jest naprawdę duża, a wymienienie ich zajęłoby sporo czasu. Dlatego wspomnimy tylko o tych najbardziej znanych, jak choćby Akademia Pana Kleksa, Pan Tadeusz, Psy, Bitwa Warszawska czy nasz ulubiony wabank z Janem Machulskim i Witoldem Pyrkoszem. Dla łatwiejszego odnalezienia plenerów miejsca te oznaczono specjalnymi tablicami z tytułem filmu i kręconą sceną. Kolejnym miejscem świadczącym o niegdysiejszej randze Piotrkowa jest Zamek Królewski, choć budynek na pierwszy rzut oka bardziej przypomina magazyn lub co najwyżej wieżę rycerską. Był on pierwszą budowlą renesansową w Polsce zrealizowaną z inicjatywy Zygmunta Starego i najpóźniej powstałą dużą rezydencją królewską w centralnej Polsce. Wzniesiony został w latach 1511–1519 przez Benedykta z Sandomierza w miejscu wcześniejszej, prawdopodobnie drewnianej budowli wybudowanej za czasów Kazimierza Wielkiego. Położenie Piotrkowa na pograniczu Małopolski i Wielkopolski sprawiło, iż już w początkach XIII stulecia organizowano tu zjazdy rycerstwa. Osada otrzymała prawa miejskie prawdopodobnie od Władysława Łokietka na przełomie XIII i XIV wieku, co przyczyniło się do jej szybkiego rozwoju i otoczenia miasta murami. Za panowania Kazimierza Wielkiego miasto stało się siedzibą sądów ziemskiego i grodzkiego oraz miejscem zjazdów rycerskich, które za Władysława Jagiełły przekształciły się w sejmy walne. W kolejnych latach wybierano tu nowych władców, nadawano oraz znoszono szlacheckie i królewskie przywileje.
Wraz ze wzrostem funkcji sejmowej miasta wzrosła potrzeba przystosowania tymczasowej siedziby króla do potrzeb i standardów rozrastającego się dworu. Zygmunt Stary zlecił więc budowę nowego gmachu godnego króla i zarazem dostosowanie go do organizowanych tu sejmików koronnych. W ten sposób powstała trzykondygnacyjna wieża wzniesiona na wysokim przyziemiu. Choć nie posiadała wyraźnych cech obronnych, dla bezpieczeństwa króla otoczono ją fosą. Parter pełnił funkcje administracyjne i mieszkalne dla służby, piętro zajmowały apartamenty królewskie, a najwyższa kondygnacja mieściła salę paradną. W okolicach zamku znajdowały się drewniane bądź szachulcowe budynki, w których rezydował dwór królewski i odbywały się spotkania izb sejmowych. Kolejni królowie już mniej chętnie zatrzymywali się w zamku, wybierając raczej bardziej spokojne i ustronne miejsca. Gdy w 1567 roku przeniesiono sejmiki do Warszawy, zamek stał się siedzibą starostów. Znaczne zmniejszenie wydatków na jego utrzymanie spowodowało powolny upadek. Po zniszczeniach w czasie potopu szwedzkiego zamek odbudował starosta Michał Warszycki, jednak już w znacznie uboższej formie. W XIX wieku urządzono tu wpierw magazyn, a następnie przekazano wojskom rosyjskim, które urządziły tu kancelarię, piekarnię, a na parterze cerkiew. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w zamku powstało Muzeum Ziemi Piotrkowskiej. Budowla szczęśliwie przetrwała II wojnę światową i na przełomie lat 60. i 70. przywrócono jej wygląd z XVII wieku. Z oryginalnego wystroju wieży niewiele zachowało się do dziś. Warto zwrócić uwagę na bogato zdobione obramowania okien i portali drzwiowych, barokowe nadproża, fragmenty posadzki z czerwonego marmuru czy resztki XVI-wiecznych malowideł. Obecnie mieści się to Muzeum Okręgowe, w którym można obejrzeć m.in. rekonstrukcję XIX-wiecznej zagrody wiejskiej oraz wystawę renesansowych i barokowych wnętrz szlacheckich z kolekcją mebli gdańskich oraz wystawy czasowe. Tuż przy rynku znajduje się najważniejszy kościół w mieście, bazylika pod wezwaniem świętego Jakuba. Powstanie Piotrkowa legenda przypisuje Piotrowi Włostowicowi zwanemu Duninem, od imienia którego wywodzona jest nazwa miejscowości. Ten potężny polski możnowładca, pokutując za nierycerski czyn, tak określano złamanie rycerskiego słowa, zobowiązany został do postawienia 77 kościołów w ramach zadośćuczynienia. Piotr pokuty dopełnił, a jednym z nich był kościół świętego Jakuba. Jednak spora część historyków powstanie pierwszej świątyni wiąże z lokacją miasta około 1291 roku, a więc przeszło wiek po śmierci Dunina. Budowę tej, którą możemy dziś oglądać, rozpoczęto za czasów Kazimierza Wielkiego, a ukończono około 1400 roku. Piotrkowska fara stała się ważnym elementem sejmikowych tradycji miasta. Rozpoczął ją w 1435 roku biskup Zbigniew Oleśnicki,
który zwołał tu pierwszy synod duchowieństwa polskiego. Zaledwie 3 lata później Kościół był świadkiem zjazdu najważniejszych dostojników świeckich Rzeczpospolitej, którzy przybyli do Piotrkowa na obrady Sejmu. Tradycję wizyt najważniejszych osobistości w Farze kontynuowano także podczas obrad Trybunału Koronnego, gdzie poranne nabożeństwa były obowiązkowe dla wszystkich delegatów, a w kościelnej wieży znajdowało się archiwum trybunalskie. Upadek Rzeczpospolitej w końcu XVIII wieku oznaczał również kres świetności dla piotrkowskiej Fary. Prosta bryła gotyckiego kościoła skrywa w sobie jednonawowe wnętrze z 2 przylegającymi kaplicami. Klasycystyczny ołtarz główny pochodzi z początku XIX wieku, a w jego centralnym punkcie znajdziemy obraz Zaśnięcia Matki Boskiej, stworzony przez ucznia witastwosza Marcina Czarnego, sprowadzony do Piotrkowa w 1520 roku przez królową Bonę. Po obu jego bokach umieszczono figury świętych biskupów. Ciekawe są również pochodzące z XVIII wieku ołtarze boczne, 2 ufundowane przez piotrkowskich mieszczan i 2 przez tutejszych proboszczów. Warto przyjrzeć się także pochodzącej z 1641 roku chrzcielnicy oraz barokowej ambonie. Wystrój malarski kościoła pochodzi z 1966 roku i związany jest z milenium chrztu Polski. Jezuici przybyli po raz pierwszy do Piotrkowa w 1558 roku, jednak na stałe osiedlili się dopiero 100 lat później. Początkowo dysponowali jedynie niewielką drewnianą kaplicą, a budowę murowanej świątyni rozpoczęli wraz z początkiem XVIII stulecia. W mieście, w którym wyrokami Trybunału często padały głowy oskarżonych, jezuici zajmowali się więźniami, a skazanych przygotowywali na śmierć. Z czasem uruchomili w kamienicach zakupionych od mieszczan szkołę. Po zakończeniu budowy świątyni jezuici rozpoczęli wznoszenie nowego gmachu kolegium. Były to czasy, gdy w Piotrkowie rywalizowały ze sobą 2 znakomite szkoły, jezuicka i pijarska. Ciągłe zatargi i rywalizacja między zakonnikami przenosiła się także na kształconą przez nich młodzież, wśród której dochodziło do konfliktów, a nawet bójek. Sytuację zażegnała kasata zakonu jezuitów w 1773 roku, a opuszczony, ale niedokończony budynek kolegium jezuickiego przejęli pijarzy, kończąc jego budowę w 1804 roku. Budynek pełni funkcje edukacyjne do dziś, z niewielką przerwą w czasie II wojny światowej, kiedy Niemcy urządzili tu szpital. Jezuici wrócili do Piotrkowa w 1945 roku. Kościół świętego Franciszka Ksawerego uważany jest za najcenniejszy pod względem artystycznym zabytek Piotrkowa, łączący harmonijnie styl barokowy z rokokowym. Po wejściu od razu uwagę przykuwa pięknie złocony ołtarz główny z 4 rzeźbami naturalnej wielkości oraz cudownym obrazem Matki Boskiej Trybunalskiej. Powstanie obrazu legenda wiąże z cudownym ocaleniem młodego księdza, który według jednej wersji miał zostać pogrzebany żywcem w sulejowskiej kopalni wapna, a według drugiej miał cudem ujść z życiem podczas najazdu tatarskiego. Koniec legendy w obu przypadkach jest jednak taki sam. Z wdzięczności za ratunek udał się do Rzymu, skąd przywiózł obraz.
Trochę inna jest wersja lansowana przez historyków, którzy uważają, że namalowany przez nieznanego włoskiego artystę wizerunek Matki Boskiej został podarowany Trybunałowi Koronnemu przez króla Stefana Batorego. Początkowo znajdował się on w kościele farnym i modlili się przed nim posłowie i monarchowie. Po pierwszym rozbiorze trafił do archiwum Trybunału w ratuszu, a w 1829 za sprawą pijarów przeniesiono go do kościoła świętego Franciszka Ksawerego, który stał się sanktuarium Matki Boskiej Trybunalskiej. Poza cudownym obrazem warto także zwrócić uwagę na piękne ołtarze boczne, ambonę oraz iluzjonistyczne polichromie wykonane przez jezuitów Andrzeja Achorna i Jana Rainera. W dawnej kamienicy Bony ponoć żona króla Zygmunta Starego wolała czas sejmików spędzać w mieszczańskiej kamienicy niż w zamkowych murach, mieści się dziś Muzeum Piwowarstwa. Piwo w Piotrkowie ważono od wieków, a szczególnie dużo w czasach sejmików, synodów i trybunału. Wszak tylu chłopa musiało coś pić, a woda nie zawsze się do tego nadawała. Dodatkowo dobrze było mieć czym zwilżyć usta podczas licznych debat i sporów, a i czas wolny między nimi trzeba było sobie jakoś uprzyjemnić. W szczytowym momencie w Piotrkowie z browarnictwem związany był co 10. mieszkaniec. Nie bacząc na płeć, wiek, przynależność religijną czy status społeczny, wytwarzano tu piwo całymi rodzinami. Dziś tradycje piwowarskie kontynuuje rzemieślniczy browar Jan Olbracht, a w Muzeum przy Rynku więcej dowiecie się o stylach i domowej produkcji piwa niż o historii piwowarstwa w Piotrkowie. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.